W dzisiejszym odcinku programu Ogród Warzywny powiemy o wysiewie buraków i przygotowaniu rozsad warzyw kapustnych. Sprawdzimy też, jak rozwija się rukiew wodna w uprawie hydroponicznej. Zapraszamy! W kwietniu prace ogrodowe w warzywniku nabierają rozmachu. Kontynuujemy podlewanie i odchwaszczanie obsianych grządek, a także dbamy o rozsady. Jest to też moment, żeby sięgnąć po kolejne nasiona warzyw, zarówno tych, jakie wysiejemy bezpośrednio do gruntu, jak również tych, które najpierw trafią do donic lub wielodoniczek. Do rzodkiewek, szpinaku, marchwi, pietruszki, grochu, bobu, cebuli i innych warzyw rosnących już na naszych grządkach mogą dołączyć również buraki. Z ich siewem czekamy do ustania wiosennych przymrozków, ponieważ młode buraki są wrażliwe na zimno. Zbyt niskie temperatury w początkach uprawy powodują, że kwitną one za wcześnie, ze szkodą dla jakości korzeni, które dla nas są najważniejsze. 2 tygodnie przed siewem dobrze jest użyźnić glebę wybranym nawozem lub kompostem. Grządkę odchwaszczamy i lekko spulchniamy, żeby ją napowietrzyć. Wierzchnią warstwę możemy też delikatnie przekopać pazurkami. Grabiami wyrównujemy powierzchnię zagonów i jeżeli mamy zamiar wykonać siew rzędowy, wyznaczamy rzędy. Jeżeli ktoś chce mieć zachowane idealne linie w warzywniku, może sięgnąć po paliki ze sznurkiem i w ten sposób wyznaczać grządki oraz miejsca siewu. U mnie w ogródku robię wszystko na oko. Buraki możemy wysiewać od kwietnia do połowy czerwca. Na wcześniej przygotowanym i lekko ubitym zagonie wyznaczamy rowki głębokości centymetra lub 2, oddalone od siebie o mniej więcej 20-30 cm. Nasiona wysiewamy dość rzadko. Możemy wybrać odmiany o różnych kształtach: kulistym, płaskookrągłym, podłużnym czy cylindrycznym. Odmiany o jasnym miąższu zawierają więcej cukru. Nasiona buraków są dość duże, nie ma więc większego problemu z ich równomiernym rozmieszczeniem. Rowki zasypujemy, ugniatamy i obficie podlewamy. Jeżeli wysiejemy buraki nieco gęściej, nie musimy się przejmować. Oprócz wyrośniętych korzeni spożywa się także w całości młode rośliny, nazywane botwiną. Można je zebrać, robiąc jednocześnie przerywkę. Pora przenieść się do domu. Rukiew wodna, uprawiana w sposób hydroponiczny, która została wysiana tydzień temu, już pięknie wykiełkowała. Nasiona były bardzo drobne. Drobne są więc też młode siewki z pierwszymi liścieniami. Jak na razie rukiew świetnie rośnie we wacikach nasączonych wodą. W końcu to roślina wodno-lądowa. Ciekawe, jak będzie się rozwijała dalej. W międzyczasie możemy przygotować kolejne rozsady, między innymi warzyw kapustnych, letnich i jesiennych odmian kapusty, kalafiora i brokułów. Kapustę pekińską możemy wysiać bezpośrednio na miejsce stałe lub posadzić siewki z uprawy wstępnej. Rozsadę możemy zacząć przygotowywać od kwietnia, a bezpośrednio do gruntu możemy siać tę roślinę od czerwca do połowy sierpnia. Okres kiełkowania to 5-10 dni. Kapustę głowiastą, w tym odmianę czerwoną, również zaleca się uprawiać z wcześniejszej rozsady. Swoją barwę zawdzięcza ona antocyjanom, naturalnym barwnikom występującym też w soku komórkowym czarnych porzeczek, jeżyn, malin czy aronii. Kapusta włoska zwraca uwagę kędzierzawymi, żółto-zielonymi lub niebiesko-zielonymi liśćmi. Jest odporna na mróz, dlatego nadaje się na późną uprawę. Ma nieco ostrzejszy smak. W naszym kraju nie jest ona uprawiana na szeroką skalę, jednak w naszych warzywnikach zawsze warto znaleźć miejsce właśnie dla warzyw mniej popularnych. Kalafior, podobnie jak brokuł czy karczoch, należy do nielicznej grupy warzyw, u których częścią jadalną są kwiaty czy kwiatostany. Uprawa kalafiora z wcześniejszym wysiewem na rozsady jest regułą. Najczęściej rośliny te wymagają też późniejszego pikowania. Oprócz typowych odmian o białych kwiatach są też takie, które rozwijają kwiaty kremowe lub zielone. Szczerze przyznam, że już kilka razy poległam w uprawie tej rośliny, ale spróbuję jeszcze raz. W tym roku mam zamiar poświęcić warzywom kapustnym więcej uwagi i mam nadzieję, że się uda. Pierwszych wschodów można się spodziewać po 3-5 dniach. Skoro na rozsady trafił kalafior, to nie może także zabraknąć brokuła. W przeciwieństwie do kalafiora wytwarza on nieco luźniej ułożone różyczki, a także pędy boczne z małymi główkami po tym, jak zostanie już ścięty pęd główny. Oprócz odmian zielonych możemy wysiewać też odmiany fioletowe. Robimy to od marca do początku lipca, a siewki wysadzamy od połowy maja do pierwszych dni sierpnia.
Okres kiełkowania brokułów to 6 do 10 dni. Wysiewając warzywa kapustne, pamiętajmy, że są to rośliny dość wymagające. Będą później potrzebowały systematycznego dostarczania wody, składników odżywczych, a często także ochrony przed szkodnikami. I to wszystko na dziś. Kolejny odcinek Ogrodu Warzywnego już za tydzień.